Cześć, witajcie. Na warsztat trafia wzmacniacz stereofoniczny zintegrowany marki Palladium, model NSA 830. Pierwszy raz widzę taki wzmacniacz. Chyba rzadko spotykany również na forach, na aukcjach internetowych. Króciutko, co go dolega, co go boli. Trafia na pełen przegląd i parę modyfikacji. Właściciel chce, abym wykonał pełen przegląd wzmacniacza. Aktualnie jest sprawny, jednak na pewno ma jakieś dolegliwości z racji wieku. Trzeszczy potencjometr głośności balansu. Gdy naciśnie się dynamicznie włącznik, słychać metaliczny dźwięk. Po nagrzaniu śmierdzi elektronika. Kilka lat temu były często wymieniane tranzystory na końcówkach mocy. Często siadały te końcówki z nieznanych mi powodów. Chciałbym, aby przeszedł pełen serwis z gruntownym myciem, bo jest strasznie zabrudzony, oraz wymiana zacisków, na jakie jest zakręcane. Chodzi o zaciski głośnikowe, ponieważ ten wzmacniacz ma z tyłu złącza dinowskie, czyli kropka, kreska, jeśli chodzi o wyjścia głośnikowe, i 5-pinowe dinowskie wejścia sygnału. Z wejściami sygnału łatwo sobie można poradzić. Krótka przejścióweczka, którą można wykonać samemu lub do zakupienia. Natomiast wyjścia kropka, kreska przy większych mocach, jakie ten wzmacniacz oferuje, może być kłopotliwe. Tam słaby styk i zanieczyszczenia powodują wzrost zniekształceń na wyjściu. Żadnej dokumentacji serwisowej do tego wzmacniacza nie ma, także będziemy działać, jak to się mówi, na czuja. Funkcje jakie ma? Włącznik główny, wyjście słuchawkowe, selektor wyjść głośnikowych, regulacja tony niskie, wysokie, tak zwany source direct, czyli tam tone defeat, włącznik wzmacniacza regulacyjnego, filtr subsoniczny, stereo mono, wyciszenie, loudness, czyli kontur, wyjście pętli nagrywającej, z jakiego sygnału ma wyjść na złącze reg-out, selektor wejść, wszystko zrealizowane na przełącznikach obrotowych i potencjometr głośności zintegrowany, tak zwany podwójny, zintegrowany z potencjometrem balansu. W takim razie jeszcze centralnie umieszczone viewmetry elektroniczne zrealizowane na diodach LED, czyli wskaźniki wysterowania, wykalibrowane dla 4 ohmów. Załączmy sobie wzmacniacz. To uderzenie, co było słychać, to jest nic innego jak i by walnęło nam przy załączeniu przekaźnika, walnęło nam w kolumny głośnikowe. To walnięcie, co było słychać, to nic innego jak po prostu prąd tak zwany udaru, który płynie przez transformator przy rozruchu, i prądy wirowe, które powstają w obudowie wokół i pole elektromagnetyczne generowane wokół transformatora powoduje, że słychać strzał w kolumnę, w obudowę. Włączmy sobie teraz jakieś źródło sygnału i sprawdzimy, a nawet bez źródła sygnału już słyszymy trzeszczenie potencjometra głośności. Oj, to straszne. Włączymy sobie teraz źródło sygnału i mamy źródło sygnału już podpięte. Słychać trzaski. Potencjometr balansu również trzeszczy. Tu jest w miarę ok. Selektor wejść nawet nie jest najgorzej. Potencjometr regulacji barwy ok. Słyszycie to? Czyli przełącznik głośników, selektor wyjść głośnikowych mocno trzeszczy, więc wiemy, co mamy do czyszczenia. Zmierzmy sobie jeszcze na wejściu parametry tego wzmacniacza. Ja przepinam się na sztuczne obciążenie i w tle będą widoczne wyniki. I mamy już podłączone sztuczne obciążenie. Sygnał podany na wejście, jak widzicie,
prawie 1/10 przy 12, przy 15 około watów mocy na wyjściu na 8 ohmach obciążenia, czyli zniekształcenia są dość znaczne. Zobaczmy jeszcze, jak się pobawimy tym przełącznikiem. Jak widać, a jeszcze w selektor wejść. No 1/10 nawet wzrosło, czyli widzimy już, i leci nam, zobaczcie, jak lecą nam zniekształcenia w tym prawym kanale. Niestabilne są, więc mamy, teraz ładnie. Więc mamy na pewno gdzieś zabrudzone styki. To jest suma, te wyniki to jest suma zabrudzonych styków selektora wejść, wszystkich przełączników, potencjometrów, szczególnie volume, balans, selektora wejść głośnikowych, same jeśli chodzi o zabrudzenie gniazd wyjść głośnikowych, również pewnie potencjometr, przepraszam, nie potencjometr, tylko przekaźnik wyjść głośnikowych będzie również do wymiany lub do wyczyszczenia, co od razu również widać. Mam 15, w tym momencie mam około 15 W mocy wyjściowej na 8 ohmach, a ten wskaźnik ViewMed już jest zamknięty, jak to się mówi, zegary zamknęło, oczywiście to jest przy 4 ohmach, ale mimo wszystko to jest on do kalibracji, jest on zbyt mocno pociągnięty, jego czułość jest zbyt zwiększona. Może wykalibrujemy go, zapytam właściciela, czy chce dla 4 ohmów wykalibrować ten ViewMeter, czy dla 8 ohm, zależy na jakich kolumnach słucha, więc tak sobie wykalibrujemy go. Zobaczmy jeszcze raz, jak załączymy przekaźnik. Słychać było znowu uderzenie. Przekaźnik się załączył i zobaczcie, wyniki są znów inne. W tym momencie to już widzę, że przekaźnik tutaj nam bruździ, bo mamy 0,2 nawet w kanale prawym. Jeszcze raz zobaczmy. No właśnie, a teraz w miarę zaskoczył i mamy niższe zniekształcenia, czyli przekaźnik jest do wyczyszczenia również. Zdejmujemy obudowę, zajrzymy do środka, zobaczymy, co tam jest popalone i jak wygląda środek. Tak prezentuje się wnętrze wzmacniacza. No jest mocno zabrudzone, mocno wypryskane są wszystkie te przełączniki, jak widać, tłusto, gruba warstwa oleju, kurzu i brudu. To samo na tej płytce. No, będzie co myć. Pierwsze co, to myjemy. O kurde. No, jest grubo. Budowa niezbyt skomplikowana. Zasilacz z kondensatorami. Widzicie, nie mówicie, że ostrość słaba. Zasilacz z kondensatorami 6800 mikrofaradów na gałąź dodatnio ujemną. Tutaj pewnie również jakieś stabilizatory na napięcia pomocnicze do może przedwzmacniacza napięciowego. Transformator sieciowy kształtkowy dość sporych rozmiarów. Bezpieczniki, płytka regulatora barwy, zespół niezależnych przełączników isostaty mocno wypryskane, one już zielenieją, także w środku będzie zielono. Potencjometr głośności i balansu zespolony, 4-sekcyjny. Wygląda na dość dobrej jakości. Patrzę, co to za producent. Matsushita, więc bardzo dobrej jakości, raczej potencjometr. Selektor, płytka. Wygląda to na płytkę wejść sygnału, a pod spodem płytka wzmacniacza napięciowego i stopni sterujących końcówkami tranzystorami mocy. Dwa radiatory dość niezłych rozmiarów, są to odlewy dość porządne, także to jest to na plus dla producenta, że nie są to zwykłe blaszki. Wydawałoby się logicznym, popatrząc na to, że to jest kanał lewy, kanał prawy. No i mylimy się, bo kanał lewy jest prawdopodobnie te dwa tranzystory, a kanał prawy te dwa tranzystory. Trochę nielogiczne, ponieważ już Wam chcę pokazać. Tranzystor od prądu spoczynkowego znajduje się w kanale prawym na tym radiatorze i w kanale lewym również. Właściwie to nie tranzystor, tylko widzę już, że to jest dioda.
a w kanale lewym z tej strony radiatora, czyli na jednym radiatorze mamy elementy sterujące prądem spoczynkowym obu końcówek. Dość dziwne rozwiązanie. Ten kanał posiada oryginalne tranzystory, ten natomiast już posiada tranzystory wymienione w obudowie TO220. Oryginalne tranzystory są nie do zdobycia, bo już sobie to zobaczyłem wcześniej, także ustaliliśmy z właścicielem, że wymieniamy w obu kanałach na tranzystory współczesne, oryginalne. Nie będziemy tutaj kombinować. Te, które użyte są tutaj, są w wątpliwej jakości. Ja je sobie wylutuję później, to Wam pokażę. Co jeszcze się rzuca tutaj w oczy? Zobaczcie, jak są wysadzone te kondensatory. Ten są na prawo, ten na lewo. Wygląda to i są mocno wybulone, więc wygląda mi to na to, że one chyba już powiedziały do widzenia. Także zmierzymy sobie jeszcze je i potwierdzimy to albo zaprzeczymy, ale wyglądają nieciekawie i to ich wysadzenie w bok również wygląda nieciekawie. Pierwszą czynnością, którą wykonamy, będzie rozbiórka wzmacniacza i porządne umycie go pod wodą ze środkami chemicznymi, żeby usunąć wszelkie zabrudzenia, wszelki tłuszcz, kurz nagromadzony z wielu lat. Potem kontrola stanu elektrolitów, wszystkie elementy stykowe do czyszczenia, potencjometry do regeneracji również. Wymienimy sobie tranzystory, sprawdzimy stan kondensatorów, wreszcie płytek. Wymienimy sobie jedną parę wyjść głośnikowych na zakręcaną. Jeszcze wymienimy kabel zasilający na nowy. Ten jest łatany, więc aby to miało ręce i nogi. Ja biorę się za demontaż i widzimy się już, myślę, jak wzmacniacz będzie umyty. Przekaźnik wyjść głośnikowych bardzo dobrej jakości. Porządne styki. Można łatwo je rozebrać. Jak widzicie, jeden już wyczyszczony, reszta jeszcze brudna. Ten pierwszy wyczyszczony, tak powinny wyglądać wyczyszczone styki. To samo tutaj. Ten skrajny wyczyszczony, a reszta, zobaczcie, czarna. Te przekaźniki bardzo fajnie się rozbiera, bardzo łatwo. Ogólnie jakościowo bardzo dobre podzespoły ma ten wzmacniacz. Tutaj widać, jak okrutnie wypryskany był ten potencjometr. To wszystko jest tłuste, słuchajcie. Matsushita potencjometr. Tutaj jeszcze zestaw przełączników z panela przedniego. To wszystko jest po prostu utopione w oleju i zaklejone. Rozbieramy, czyścimy, myjemy. Wzmacniacz już umyty. Jeśli chodzi o jego wnętrzności, dosycha sobie. A ja w tym czasie zajmuję się potencjometrami, przełącznikami i całą tak zwaną biżuterią. I po raz kolejny sprawdza się zasada, że pryskanie nic nie daje. Zobaczcie, wszystko tonie, wszystko ulane w oleju, a mimo to styki wyglądają tak. Nie wiem, czy to widać. Ostrości chyba nie złapie. Złapa ostrość. Tak wyglądają styki. Zrobiło się błoto z tlenków, z oleju. To, co zawsze mówię, odparowuje rozpuszczalnik. Olej zostaje, wszystko jest zlane, brudne.
Dodatkowo jeszcze uklejone kurzem. Tu już widać, można się zastanawiać, czy czasami nie jakieś przesłuchy międzykanałowe są zwiększone. No myślę, że mogą być. Zobaczcie, bo wszystkie styki są zlane w mieszaninie tlenków, brudu, kurzu. No wygląda to strasznie. Jeden z gorszych egzemplarzy do czyszczenia, jeśli chodzi o wzmacniacz, który się trafił. O, wszystko ruszy się przełączniki, po prostu wykapuje z nich olej. I przełącznik już po czyszczeniu. Widać, że styki są teraz srebrne, czyste. No trzeba było się troszeczkę nad nim pochylić, troszeczkę przyłożyć do czyszczenia, ale są efekty. I teraz spokojnie można zastosować smar do styków, złożyć, będzie zabezpieczony i poprawny styk. I selektor wejść. Tak to wygląda. Może złapię ostrość. Tak to wygląda. Czyścimy. Środek wzmacniacza już po umyciu. Różnicę widać. Wszystko się błyszczy. Tutaj była jedna wielka plama oleju i kurzu. Tutaj również wszystko domyte. W końcu widać kolor tranzystorów. Taka ciekawostka, zawsze były zielone, spotykałem, a tu mamy niebieską, błękitną. PNP zapewne, tranzystory. W prawym kanale wymienione tranzystory w stopniu napięciowym. Powinny być w takiej obudowie, są zamienione na 2 SA 1124. Tutaj wymieniony jeden spalony, zapewne przepalony rezystor. Wymienimy sobie tranzystory w tym kanale, jak i w tym na 2SA 1145. Posprawdzam, czy czasami nie są nadpalone rezystory emiterowe, skoro była tu awaria. Tutaj widzę ten rezystor również do kontroli, lekko tak jakby wybarwiony. Także sobie zaraz sprawdzimy wszystko. Kondensatory myślę, że wymienimy. No i czas przyjrzeć się tym wybulonym kapeluszom i tym kondensatorom. I kolejny dzień i prace trwają. Przy wzmacniaczu wymontowane kondensatory z zasilacza Rubicon 6800 mikrofaradów, 56V, jak widzicie, wysadzone. Zabezpieczenia, tutaj są bezpieczniki pod tą dziurką, powodujące to, służące temu, że przy nagrzaniu się, przy zagotowaniu mają wybić i widać, że tutaj się po naciśnięciu wydziela lekko elektrolit. Wszystkie są wysadzone, także odlatują. Zamówiłem Elna serii Lao do zastosowania audio 6800, także nominalna, i w trakcie oczekiwania na kondensatory wziąłem się za wymianę tranzystorów mocy. Oryginalne 2SD745 i 2SB705 NECA, praktycznie dostępne, pojedyncze aukcje na eBayu, gdzieś tam w Stanach pojedyncze sztuki, więc doszliśmy do pewnego kompromisu z właścicielem. Zamontowany tutaj już prawy kanał lub lewy, nie wiem jak to jest tutaj mierzone, jeszcze tego nie sprawdzałem. Jeden kanał już załatwiony, wygląda to dość ładnie. Podkładki, nowa pasta, czysto, schludnie. Tu były oryginalne, to znaczy oryginalne, ktoś stawił takie zamienniki. Jest to 2STC5422 i 2STA 1962. Niby firmy ST, ale są one wątpliwej jakości, są lekkie jak piórko. Dlatego chyba dobrą decyzją będzie wymiana ich. A wymienimy na Toshiby, jak widzicie w większej obudowie, oryginalne Toshiby, które mają wagę, sprawdzone, 2SC5200 i 2SA 1943. Oryginalne Toshiby w nieco większej obudowie, tak one wyglądają po montowaniu, więc ładnie tu pasują, wszystko jest ok. Wylotowuję te, czyszczę starą pastę, która jest, jak widzicie, dość mocno zeschnięta, kruszy się.
więc przyda się również tutaj wymiana pasty. Będzie czysto, będzie poprawnie. Składam i czekam na kondensatory. I prace nad wzmacniaczem zakończone. Widzicie w tle kondensatory 6800L na 4Audio wymienione. Całość umyta. Kilka również elektrolitów wzmacniaczu napięciowym wymienione, w zasilaczu 470 mikro. Tranzystory, które były niesparowane w obu kanałach. W tym momencie jest to wyprowadzone w obu kanałach, tranzystory sparowane. Wymienione kilka również rezystorów, które były przepalone i wymienione tylko w jednym kanale. No, całość umyta. Tutaj kondensatory nieco większe rozmiarowo były, więc musiałem troszeczkę pogimnastykować się, ale się zmieściły w porównaniu do oryginalnych. Mają nieco większą średnicę, pojemność ta sama, wyższe napięcie, więc może przeżyją dłużej. 2SC5200 i 2SA1943 jako tranzystory końcowe, zamontowane w sposób porządny, dokręcone, nowa pasta. Radiatory są naprawdę konkretnej jakości, dużej masy, więc przyjmują na siebie i oddają znakomicie ciepło. Wszystkie elementy stykowe wyczyszczone, potencjometr czterosekcyjny zespolony z balansem, isostaty. Te kondensatory pomarańczowe, które widzicie, są bardzo dobrej jakości, są to nipony hermetyczne, nie muszą być wymieniane, nie ma takiej potrzeby, trzymają parametry. Jeśli chodzi o budowę, to wzmacniacz zbudowany dość ciekawie, jeśli chodzi o jakość elementów, ale również o topologię. Na wejściu para różnicowana JOTWETach w takiej obudowie zespolonej. Te potencjometry, które widzicie, ten potencjometr jest od regulacji DC offsetu, co nie każdy wzmacniacz posiada. A ten natomiast jest prądu spoczynkowego. Ciekawe rozwiązanie. Moc maksymalną, jaką prezentuje ten wzmacniacz, to 2 razy 90 W w RMS-ie na ten moment, tak jak mierzyłem. I może zróbmy sobie lekki jakiś pomiar zniekształceń. Przesadziłem. Jest ok. Taki mamy pomiar zniekształceń. 3000 kanał lewy, 3000 kanał prawy, SNR powyżej 80. To jest przy mocy w tym momencie około 4 W na wyjściu. Więc bardzo przyzwoite wyniki. Ja spróbuję zrobić coś przy mocy maksymalnej. W tym momencie mamy moc maksymalną. Około 90 W na wyjściu. Parametry 6 setny kanał lewy, 600 kanał prawy. SNR nam już delikatnie spadł. Zmniejszmy gdzieś do połowy mocy, do 25 W. W tym momencie mamy pomiar przy 25 W mocy RMS na wyjściu. Niecała 1/100 kanał lewy, kanał prawy. Więc parametry bardzo fajne. On się nawet nie zdążył w ogóle ten wzmacniacz jeszcze zagrzać. Więc ten radiator jest fajnie, bo jest duży i potrafi odprowadzić ciepło. Rzut oka jeszcze na to, jak kanały są wzmacniane, jak równiutko idą. W tym momencie mamy ścinanie wierzchołków, czyli moc maksymalna 90 W. 27 V w RMS-ie, kanał lewy, kanał prawy. Jeszcze sobie zrobię pomiar zniekształceń przy tej mocy. Tak, 600 kanał lewy, 700 kanał prawy, więc bardzo fajne wyniki. Jeszcze sprawdźmy sobie na sygnale sinusoidalnym wyregulowane viewmetry. Ok, sprawdźmy sobie teraz balans. Nic nie trzeszczy. Potencjometr głośności nie trzeszczy. Przełączniki łączą, nie ma trzasków. No jeszcze regulacja również bezszelestna. No więc to tyle.
Dużo pracy było przy tym wzmacniaczu, ponieważ jeszcze tu widzicie w tle wymieniłem terminal głośnikowy na taki zakręcany, a nie na dinowski. Jeszcze wymienimy wtyczkę od zasilania, ponieważ kabel był łatany, więc wymienimy sobie ten przewód zasilający, poprawimy go. Pracy było z doprowadzeniem go do stanu używalności, przede wszystkim mocno zabrudzony, kapało z niego brudny, ulepiony. Kondensatory zasilacza były słabe już, nie pierwszej świeżości. Potencjometry, przełączniki wyczyszczone, wzmacniacz może trafiać z powrotem do właściciela i cieszyć jego ucho. Na tym kończę, pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, cześć.